Miło jest pomyśleć, że czasem w historii muzyki byliśmy jednymi z pierwszych. Tak było w przypadku muzyki elektronicznej. W październiku roku 1957 powstało Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, jako czwarta tego typu placówka w Europie. Dziś już niestety nie istnieje. Pozostały po niej nieme stoły montażowe, nieme magnetofony i mnóstwo muzyki. Nie byłoby jej jednak tak wiele, gdyby nie jeden człowiek. Eugeniusz Rudnik. Rudnik od samego początku pracował w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. To on własnoręcznie, nożyczkami do cięcia taśmy, klejem, pokrętłami, suwakami realizował koncepcje Włodzimierza Kotońskiego, Krzysztofa Pendereckiego, Andrzeja Dobrowolskiego i wielu innych. Kiedy nie było kompozytorskich zamówień, siedział sam i się nudził, jak sam wspomina. Z tej nudy powstały kompozycje. Zaczął w roku 1960. Kilka lat później skomponował Dixie. Obraz dźwiękowy tej kompozycji jest szczególny. Przy pierwszym podejściu utwór się wydaje bardzo spontaniczny, zrobiony w sposób swobodny. Dźwięki przelewają się z jednej grupy do drugiej, ale jak się wsłuchamy, to z pewnością zwrócimy uwagę na to, że u podstaw kompozycji leży pewna konstrukcja dość czytelna, dlatego że początek utworu ma związek z jego zakończeniem. W środku jest kontrastująca sekcja. Fenomen Eugeniusza Rudnika tkwi w jego osobowości. Takie jest moje zdanie. To był po prostu fantastyczny człowiek. A przy okazji bardzo ciekawa muzyka, bo ta muzyka jest naprawdę, nie ma tutaj cienia przesady, godna tej swojej popularności dzisiejszej. Eugeniusz Rudnik został stosunkowo późno doceniony jako kompozytor. Stało się to właściwie dopiero w wieku XXI, ale dziś nie ma już wątpliwości. Nie ma historii muzyki ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia bez twórczości Eugeniusza Rudnika.